Cześć wszystkim. Dziś porozmawiamy o tym, jak złapać dużego karpia. O tym, gdzie go łowić. Jak wybrać odpowiednie miejsce, odpowiedni punkt, do którego z większym prawdopodobieństwem ten karp przyjdzie. Porozmawiamy o tym, na jakie haczyki i przynęty łowić tego karpia. Porozmawiamy o tym, jaką karmą karmić tego karpia. I oprócz tego dziś rozwiejemy niektóre mity, które krążą w internecie na temat łowienia dużego karpia w kontekście łowienia Big Fisha. Najpierw porozmawiajmy o miejscu. Jak w większości przypadków wędkarze są przyzwyczajeni wędkować? Przyjeżdżamy nad jakiś akwen, bierzemy marker, znajdujemy perspektywiczne punkty, twarde odcinki, brzegi, mamy to jakieś korzenie i tak dalej i tym podobne. Wybieramy to jako nasz punkt, tam karmimy i tam łowimy, czyli mierzymy dokładną odległość, zastanawiamy się, czy nasza żyłka rozciąga się na dnie, czy nie, ponieważ musimy trafić dokładnie w punkt zarówno zanętą, jak i przynętą. I tak, powiedzmy, znaleźliśmy punkt na 80 metrach, tam zanęciliśmy i na tych samych 80 metrach umieściliśmy nasze wędki. Jest jedna bardzo ciekawa szczegół w łowieniu dużego karpia. Duży karp bardzo rzadko bierze z punktu. Praktycznie nigdy nie bierze z tego punktu. Oczywiście, zawsze są wyjątki, ale zróbmy tak. Z dużo większym prawdopodobieństwem dużego karpia złapiecie wtedy, gdy będziecie łowić nie w punkcie, ale za punktem. Przy okazji, dla tych, którzy są na naszym kanale po raz pierwszy, przedstawię się. Nazywam się Iwasyszyn Roman. Jestem kapitanem reprezentacji Ukrainy, która 3-krotnie wygrała Mistrzostwa Świata w wędkarstwie sportowym. Mamy pewne doświadczenie, mamy pewną wiedzę, mamy pewne umiejętności i tą całą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem dzielimy się z Wami całkowicie za darmo tutaj na tym kanale, drodzy nasi subskrybenci. Kanał działa w następujący sposób. Wy w komentarzach zadajecie pytania, które Was interesują. My zaś na najciekawsze pytania odpowiadamy, nagrywamy wideo, a jeśli chcecie łowić więcej ryb, jest taki duży czerwony przycisk subskrybuj. Naciskacie ten przycisk, a on staje się szary. Naciskacie dzwonek, aby nie przegapić naszych filmów. I mówię Wam dokładnie, Wy na 100%. Będziecie łowić znacznie więcej ryb, jeśli będziecie śledzić nasz kanał na YouTubie. Wracamy do naszego dużego karpia. Jak już powiedziałem, duży karp bardzo rzadko bierze w punkcie i bardzo często bierze za punktem. Jak łowimy w większości przypadków? Praktycznie nigdy nie łowimy z punktu. Mamy punkt, niech to będzie 130 metrów, prawda? Karmimy go wędkami, my obławiamy ten punkt. Czyli wędka może być zarzucona i na 140 metrów, i na 150 metrów, i na 160 metrów. I bardzo często dużą rybę daje właśnie ta wędka, która jest zarzucona najdalej od zanęty. Może to być zarówno na odległość do przodu, jak i na odległość w bok. Wiecie, nawet bardzo często zdarza się, że działa taka wędka typu niech poleży. No, zarzuciliśmy, nie trafiliśmy, poleciała nam gdzieś w inną stronę. Niech trochę poleży. Tak, ta właśnie wędka niech poleży bardzo często przynosi największą rybę. Pamiętam, była sytuacja, nie pamiętam już na którym turnieju, to było chyba jeszcze w 2015 roku, wtedy jeszcze nie bardzo dokładnie, a dokładniej umiałem rzucać i na turnieju. Akurat idą sędziowie, a ja mam wędkę w rękach. Rzucam ją, zsuwa mi się z palca i leci zupełnie nie tam, gdzie trzeba. No ale sędziowie już przyszli i trzeba ważyć rybę. Oczywiście można było poprosić, żeby poczekali, ale zdecydowałem, że niech leży. Tak więc dopóki sędziowie ważyli mi rybę, właśnie z tej wędki złowiłem rybę, która ostatecznie stała się największą rybą tego turnieju. Zapamiętajcie sobie, duża ryba często bierze właśnie za punktem. To trzeba zapamiętać. Często pojawiają się pytania w naszych grupach Akademii Wędkarstwa na Telegramie i Viberze. Jeśli powiedzmy mam mały, twardy obszar, czy mam nęcić twardy obszar i łowić w mule, czy nęcić muł i łowić na twardym obszarze? I wiecie, bywa różnie tak naprawdę. Na różnych akwenach trzeba postępować różnie. Ale jeśli my stawiamy sobie za cel łowić duże ryby, to duże ryby z większym prawdopodobieństwem będą brały właśnie z twardych obszarów. Znowu podam jeden przykład. Rok 2014, tę sytuację bardzo dobrze pamiętam. Łowiliśmy ryby z chłopakami, ale nie brały nam zbyt dobrze. To był turniej, same początki i tak się złożyło, że Igor z Markianem pojechali ostatniego dnia na turniej spinningowy, a ja zostałem sam w sektorze. I wiedziałem, że na około 120 metrach mam taką małą, twardą ścieżkę. I postawiłem sobie za cel trafić w tę twardą ścieżkę. Rzucałem chyba z 15 razy, zanim tam trafiłem. Ale moja wędka leżała 40 minut i stamtąd wyciągnąłem rybę ważącą 20 kg.
400 gramów, która wtedy, w 2014 roku stała się rekordem Ukrainy, znacznie częściej duża ryba bierze. Właśnie z takich twardych miejsc. Oczywiście, prawdopodobnie będziecie mieli inne przykłady. Powiedziecie, że zdarzyło się, że rzuciłem bardzo daleko, trafiłem w muł i stamtąd wzięła duża ryba. Oczywiście zdarza się i tak. Nie można zapominać o tym, że duża ryba znacznie bardziej niż mała boi się presji. To znaczy, że to, iż rzuciliście maksymalnie daleko i złapaliście dużą rybę, jest oczywiście świetne. Ale gdyby tam daleko, gdzie trafiliście, był jeszcze twardy fragment dna, duża ryba, ugryzłaby stamtąd, z dużo większym prawdopodobieństwem. Była jeszcze jedna ciekawa sytuacja. Byliśmy na turnieju, gdzie liczyła się zarówno całkowita waga, jak i trzeba było złapać 5 dużych ryb. I to już był 4. dzień turnieju, czyli z całkowitą wagą. U nas wszystko było w porządku. Byliśmy na pierwszym miejscu, z ogromną przewagą. Nikt nas na pewno nie dogoni, byliśmy tego pewni, ale z dużą rybą był problem i musieliśmy złapać właśnie dużą rybę. Więc my tak, jak opowiadałem za punktem, zaczęliśmy jej szukać. I co ciekawe, znaleźliśmy ją. Znaleźliśmy taką małą wstążkę szerokości metra, skąd brała ta duża ryba. Aby ona wzięła, mieliśmy znacznik na każdej wędce, prawda? I trzeba było, aby znacznik był albo na końcówce, albo metr od końcówki w tym przedziale. Jeśli znacznik przesuwał się na kij, albo był dalej niż metr od końcówki, ryba nie brała. W ogóle żadna, ani duża, ani mała. A właśnie z tej wąskiej wstążki o szerokości metra, podczas tej 4. doby, złapaliśmy dość dużą ilość ryb, a wśród nich były 2 ryby powyżej 20 kg. Dlaczego nigdy nie łowimy na klipsach, a zawsze używamy znaczników? Ponieważ jeśli macie klips i jest cisza, rzuciliście na klips, a tu nagle zawieje wiatr, rzuciliście na klips, to będą zupełnie 2 różne odległości. Kiedy macie znacznik, to niezależnie od tego, czy jest cisza, czy wiatr, dokładnie wiecie, na jaką odległość macie zarzuconą wędkę. Ogólnie rzecz biorąc, warto byłoby jeszcze porozmawiać o tym, czym w ogóle jest duża ryba i jak jej styl życia różni się od zwykłego stada ryb, które znajduje się w tym zbiorniku wodnym. No więc na przykład, jeśli przyjechaliście nad jakiś zbiornik wodny, gdzie główne stado ryb waży 3-4 kg, tam jest bardzo dużo tych ryb i jest jakaś ilość ryb ważących 9-11 kg, no powiedzmy średnio 10, to dla tego zbiornika wodnego duża ryba to będzie ryba 10 kg. Ale jeśli powiedzmy pojedziemy na Kryczewicze, gdzie 10 kg, to średnia waga. Na dzień dzisiejszy karp, to wtedy duża ryba na Kryczewiczach, to już 16, 17, 18, 20, 22, 23 kg, 5 kg. Czyli na różnych jeziorach duża ryba jest różna, prawda? I zachowanie tej dużej ryby z jej umowną ilością. No czyli jeśli standardowe stado karpia, które jest w zbiorniku, pływa dużym stadem, ponieważ jest ich dużo, prawda? Płynie powiedzmy ryba, jest ich tam w stadzie powiedzmy 50-100 sztuk, znajdują jakiś pokarm i odpowiednio mają dużą konkurencję o ten pokarm. Bo kto pierwszy powiedzmy zdąży, ten odpowiednio zje. No i kto tam jest? Płynie ostatni, więc może nic nie zostać. Duża ryba, niezależnie od tego, czy to nasze pierwsze jezioro, gdzie duża ryba waży 10 kg, czy to Kreczewicze, gdzie duża ryba waży 20 kg, jest jej znacznie mniej i odpowiednio nie pływa w tak dużych stadach. Niektórzy, nawiasem mówiąc, nawet twierdzą, że pływa w ogóle pojedynczo. Bardziej skłaniam się ku opinii, że pływa jednak w małych stadach, po 5, po 6, może po 7, po 8 sztuk. I kiedy ta duża ryba znajduje pokarm, konkurencja jest znacznie mniejsza. W związku z tym bierze przynętę, mniej łapczywie i w tym tak naprawdę leży główna różnica w tym, jak bierze duża ryba i mała ryba. Ponadto duża ryba i mała ryba różnią się to także reakcją na samą presję. Jeśli bierzecie udział w zawodach lub może śledziliście zawody, to praktycznie nigdy. Na początku zawodów duże ryby byki nie biorą. Praktycznie zawsze big fish na zawodach łowione są w ostatnią dobę, a bardzo często nawet na kilka godzin przed końcem. Jeśli na przykład zawody kończą się o 7 rano, to często duża ryba bierze właśnie wtedy, ostatnia noc. Gdy tylko zespoły przyjeżdżają nad wodę, gdy tylko zaczynają się karmić, zarzucać wędki, wszyscy są aktywni, mają dużo siły fizycznej i tak dalej, czyli to jest taka aktywna wędkarska. Wszyscy się karmią, wszyscy chcą złowić dużo ryb. Duża ryba zawsze odchodzi w strefę spokoju. Ona jej nie bierze praktycznie w ogóle, nie bierze. Potem, gdy już bliżej końca zawodów i sportowcy są trochę zmęczeni i nie rzucają tyle przynęty i nie zarzucają wędek tak często, wtedy ta ryba podchodzi bliżej do punktów zanętowych i wtedy właśnie łowi się duże ryby.
Jaki wniosek można z tego wyciągnąć? Duża ryba lubi spokój. Jeśli będziecie ciągle rzucać z pombami, jeśli będziecie bardzo często zarzucać wędki, szansa, że złapiecie dużą rybę, ona zmniejsza się. Miałem taką sytuację na Kryczewiczach, kiedy to był już ostatni dzień zawodów i o 12 zarzuciłem. Przerzucałem się raz na godzinę. Musiałem przerzucić się o 1 w nocy. Fizycznie byłem zmęczony i po prostu nie usłyszałem budzika. Tak, o wpół do trzeciej zarzuciłem o 12, wędka leżała 2,5 godziny. Obudził mnie dźwięk sygnalizatora. Wyciągnąłem rybę ważącą. Ponad 18 gram. I ta ryba stała się największą rybą tego turnieju. Czyli po prostu zwyczajnie zaspałem. Jeśli łowimy na wagę całkowitą, tak, musimy często karmić, musimy przerzucać wędki, musimy stale trzymać rybę w punkcie. Jeśli jednak łowimy największą rybę, jeśli naszym zadaniem jest złapać dużą rybę, duża ryba bardzo często lubi, gdy wędka stoi dłużej. Teraz drugie karmienie. Czym karmić, jeśli naszym zadaniem jest złapać dużą rybę? I tutaj jest taki mit, który krąży w internecie, że dużemu karpiowi znacznie bardziej podoba się jeść dużą frakcję. Dlatego, aby złapać dużego karpia, trzeba karmić dużą frakcją. Tak, więc z pełnym przekonaniem mówię, że to absolutnie nieprawda. I duża ryba, i mała ryba. Jeśli będzie ten stół zanętowy i będzie różna frakcja, najpierw zje wszystko małe, a dopiero potem, jeśli nic nie zostanie, będzie jeść duże kawałki. Dużo wygodniej rybie jeść właśnie małą frakcję. Dlaczego więc zdarza się, że aby złapać dużą rybę, czasami zwiększamy frakcję? Ponieważ jeśli wrzucamy tylko małą frakcję, przychodzi zwykłe stado karpi i nie tylko karpi, ponieważ w zbiorniku jest jeszcze wiele innych ryb. To może być karaś, to może być płoć, to może być leszcz, a on jest prosty. Jeśli jest go dużo, wszystko zjada, czyli dla dużej ryby w rezultacie po prostu nie ma na co przyjść. Jeśli jednak w punkcie znajduje się duża frakcja, to wtedy małym rybom jest ją bardzo niewygodnie jeść i pójdą gdzieś indziej się pożywiać, a to jest wasz stół zanętowy. Z dużą frakcją. Będzie czekać właśnie na tę dużą rybę, którą chcecie złowić. Ale bardzo ostrożnie trzeba pracować z dużą frakcją. Jeśli przyjedziecie nad wodę i od razu zaczniecie karmić dużą frakcją, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że w ogóle zostaniecie bez brań. Nie złapiecie ani dużej ryby, ani małej ryby. Jak zawsze postępujemy. Zawsze na początku wędkowania lub na początku zawodów. Zawsze zaczynamy od małej frakcji. Tam przychodzi cała ryba, punkt się rozwija, ryba ten punkt rozbija. Cóż, zdarza się nawet, że zaczynamy łowić, mamy w punkcie muł, ale wrzucamy tę małą frakcję. Najpierw wrzuciliśmy pierwszego dnia, tak, i ciężarek. Tak, bardzo trudno wychodzi, ale już drugiego, trzeciego dnia wychodzi znacznie łatwiej. Ryba rozbija ten muł. W związku z tym dno staje się znacznie twardsze. I jeśli widzisz, że masz dużo brań, jeśli widzisz, że masz bardzo aktywne łowienie, aktywny punkt, wtedy można stopniowo zwiększać te frakcje. Jeśli nie zwiększaj frakcji. To jest bardzo ryzykowne. Możesz oczywiście złowić dużą rybę, ale z dużo większym prawdopodobieństwem nie złowisz nic. Więc jeśli twoje wędkowanie nie jest zbyt aktywne, ale jednak coś się dzieje, a celem jest złowienie dużej ryby, lepiej, o czym mówiłem na początku wideo, próbuj łowić ją w punkcie, nie zwiększając tej frakcji twojej zanęty. Jest jeszcze jeden sposób na złapanie dużej ryby, który czasami stosujemy na zawodach, gdy stoimy na skraju. A co jeśli przyjechaliście na zwykłe wędkowanie i nie macie sąsiadów? Z lewej strony na prawą to możecie to stosować praktycznie zawsze. Na zawodach używamy tego, jak rozumiecie, rzadko, ponieważ skrajny sektor to bardziej bonus i zdarza się nie tak często. Tak więc mamy punkt dokładnie przed sobą, który karmimy gdzieś z prawej na prawo lub lewo. Znajdujemy jakiś dobry, taki fajny, twardy odcinek. Zadanie polega na tym, aby ten twardy odcinek, który znaleźliśmy, był maksymalnie daleko od naszego głównego punktu. Tutaj trzeba dobrze popracować markerem i być pewnym, że to naprawdę ten dobre, fajne, perspektywiczne miejsce i ważne, że tam jest twarde dno. Tak więc główny punkt karmimy tak jak zawsze. Łowimy tam ryby wszystkimi 4 wędkami, a tam raz na godzinę dorzucamy jakąś ilość gotowanego boilie. Czyli raz na godzinę umownie 5 boilie lub 10 boilie dorzucamy je za pomocą kobra. Tylko za pomocą kobra bez użycia spomba. I robimy to jako minimum 2 dni. Przez 2 doby, tak właśnie po trochu karmimy to miejsce gotowanym boilie. Ponieważ gotowane boilie rzucone kobra to duża frakcja, drobnej rybie niewygodnie jest jeść, to boilie. I bardzo często do tego miejsca przychodzi duża ryba. Potem, mniej więcej 3. dnia,
możecie wziąć wędkę i zarzucić ją tam i niech leży tam przynajmniej 3 godziny. Tak, bardzo często ta wędka przynosi dużą rybę. Ważne jest, że kiedy już zarzuciliście tam wędkę, nie trzeba więcej dokarmiać. Czyli po prostu zarzuciliście, ustawiliście wędkę i zapomnieliście o niej na 3 godziny. Płyny lać czy nie lać? Ponownie, bardzo częste pytania w naszych grupach. Akademia Ryb Viber i Telegram. Jeśli łowimy na ogólną wagę, jeśli łowimy wszystkie ryby po kolei, tak, oczywiście powinniśmy dolewać tego płynu do zanęty, ponieważ to jest znacznie szybsze. Ryby przychodzą na wasze miejsca i to zwiększa ilość ryb, które łowicie. Duża ryba zachowuje się trochę inaczej, zwłaszcza na dzikich wodach. Ryby bardzo często boją się ostrych zapachów. Zrozumcie, ona żyje tam 20-30 lat w tym zbiorniku. Ona je gdzieś tam po środku jakiegoś swojego ochotka. Jest tam mnóstwo ciem. Ona nie ma problemu z tym, żeby się wyżywić, a tu nagle wsypaliście jakiejś kukurydzy, wlaliście likwidu, czy kryla, albo kałamarnicy. Często będzie bardziej odstraszać dużą rybę, niż przyciągać. Więc bardzo często, jeśli chcemy łowić właśnie dużą rybę, to nie tylko nie dodajemy likwidu do zanęty, ale wręcz przeciwnie, zanim wrzucimy te kulki do wody, moczymy je. Tak samo jak przy łowieniu na mule. Mamy wideo na kanale o łowieniu na mule. Jeśli wrzucasz gotowaną kulkę do mułu, musisz ją namoczyć. Tylko tutaj zadanie jest inne. Podczas łowienia na mule moczymy ją, aby nabrała wody. Już u nas, prawda? I żeby nie nabrała tego zapachu mułu. Tak więc podczas łowienia dużej ryby moczymy ją, aby po prostu usunąć te zapachy. Czyli bierzemy wodę, nalewamy, stoi pół godziny, wylewamy, nalewamy nową. I usuwamy całą tę atrakcyjność z kulki. Abyśmy mogli mieć własne ryby, nie płoszyliśmy dużych ryb. No i oczywiście podczas łowienia dużej ryby, jak i każdej innej ryby, bardzo ważne jest to, co w zasadzie jakiej jakości wrzucacie do wody. Jeśli to konopie, to powinny być dobre, świeże konopie. Jeśli to orzech tygrysi, to powinien być dobry, świeży orzech tygrysi. Z zeszłorocznych zbiorów, a nie taki, który leżał w jakimś sklepie przez 5 lat i kupiliście go na promocji. Jeśli to pelet, to powinien być świeży pelet, w którym nie ma gorzkich tłuszczów. Ponieważ jeśli taki pelet wrzucicie do wody, znowu jesteście gdzieś, kupiliście go na promocji. Prawdopodobieństwo, że złapiecie dużą rybę lub małą, maleje. No i najważniejsze to oczywiście przy łowieniu dużej ryby, boilies. Jeśli zwiększamy frakcję, to możemy to robić głównie tylko za pomocą boilies. Ten boilies musi być wysokiej jakości, ten boilies również musi być świeży. Dlatego ważne jest, aby używać przynęty od producentów, którym ufacie. Przypon i przynęta. Chyba najśmieszniejszy mit, jaki kiedykolwiek słyszałem w swoim życiu, to ten, że aby łowić dużą, taką pękatą rybę, dużego pękatego karpia, trzeba używać długiego przyponu. No, jak ludzie to tłumaczą, po co? Ponieważ karpiowi jakby przeszkadza brzuch i on, powiedzmy, żeruje, zasysa nie z ziemi, ale z jakiejś takiej odległości. Przyjaciele, to kompletna bzdura, po prostu kompletna bzdura. Obejrzyjcie jakiekolwiek podwodne filmy i duża ryba i mała ryba, one żerują z dna, żerują mniej więcej tak samo. Jaka jest jedyna różnica? Duża ryba żeruje mniej łapczywie. To znaczy, powiedzmy, jeśli mały karp płynie, to on w ruchu zasysa naszą przynętę i płynie dalej, to duża ryba z większym prawdopodobieństwem podejdzie spokojnie, obejrzy, na miejscu weźmie, jeśli coś jest nie tak, wypluje przynętę i odpłynie dalej. Długość smyczy odpowiednia do połowu dużych ryb jest dokładnie taka sama, jak długość przyponu do łowienia małej ryby. Głównie używamy przyponów o długości 8-12 cm zarówno do metody, jak i w klasycznym karpiowaniu. Już bardzo dużo mówiłem w poprzednich filmach o długości przyponu, jak określamy, który przypon działa lepiej. Przyjeżdżamy nad wodę, mamy 4 wędki. Na jedną wędkę zakładam przypon 8 cm, na drugą 10 cm, na trzecią 12 cm, a na czwartą mogę założyć umownie 14 cm. I na podstawie brań określam, na jaką długość przyponu lepiej ryba bierze i na jaką długość przyponu lepiej się zacina. To samo dotyczy haczyków. Z jakiegoś powodu ludzie często myślą, że aby złapać dużego karpia, musimy założyć duży haczyk. Im większy haczyk założycie, tym mniej brań, w tym także dużej ryby. Otrzymacie. Praktycznie wszystkie swoje duże ryby na turniejach, a mam ich bardzo dużo, złapałem na małe haczyki. Rozmiar 10. Jeśli będziecie łowić na haczyki dużego rozmiaru i na duże przynęty, to z dużym prawdopodobieństwem będziecie mieli następującą sytuację. Ryba przyjdzie do waszego punktu, zje cały pokarm. I po prostu nie zobaczysz żadnych ukąszeń.
i będziecie myśleć, że wasz punkt jest zły, że wybraliście niewłaściwe miejsce, a wasz punkt jest dobry, miejsce właściwe i ryba jest, no tylko po prostu nie bierze. Ponieważ macie zbyt duże haczyki i zbyt duże przynęty. Jeśli spojrzeć na ubiegły rok, to praktycznie wszystkie zawody zostały wygrane na tę przynętę. To jest biturbo. Krewetka krill, rozmiar 10. Wliczając w to Mistrzostwa Świata we Francji, które wygraliśmy, rozmiar 10, biturbo. I ukraińskie eliminacje również zostały wygrane. Właśnie, no, na tę przynętę. Jeszcze raz, to przynęta, rozmiar 10. Bierze na nią zarówno duża ryba, jak i mała ryba. Prawda? Czasami jest jeden niuans, który trzeba uwzględnić, gdy chcemy złowić właśnie dużą rybę. Zazwyczaj, gdy łowimy na ogólną wagę, robimy maksymalnie lekką przynętę i zakładamy haczyk na ostrze. Nawet w poprzednim filmie pokazywałem, jak haczyk można założyć nie tylko na ostrze, ale także na trzonek. Tak więc właśnie przy łowieniu dużej ryby często taka przynęta nie działa. Nie wiem, z czym to jest związane, szczerze mówiąc. Możliwe, że boi się tego podniesionego. Dla niej to coś niezwykłego, ponieważ jak rozumiecie, praktycznie wszystko, co jej jest dna, a tutaj coś wystaje, na prądzie trochę się kołysze. Może to ją odstrasza. Możliwe, że nie. Może są jakieś inne powody. Ale często przy łowieniu dużej ryby trzeba osiągnąć taką prezentację, aby haczyk leżał na boku. I nawet włos nie był podniesiony. Czyli włos również, sam boilis, sama przynęta powinna leżeć na dnie. Jeśli hipotetycznie używamy biturbo, aby osiągnąć taką prezentację, można po prostu odciąć kawałek tego biturbo i obrócić go do góry nogami, czyli nie kolorową częścią do góry, ale kolorową częścią do dołu. Szczególnie jeśli łowicie na twardym dnie. Bardzo często właśnie na taką prezentację duża ryba bierze lepiej, ale przy tym nie można zapominać, że przynęta powinna leżeć na dnie, ale powinna być lekka. Bo jeśli weźmiecie powiedzmy zwykły jakiś denną kulkę proteinową i położycie ją na dnie, a duża ryba, która przyjdzie, nie będzie zbyt aktywna i nie będzie zbyt chciwie się odżywiać, po prostu nie będzie w stanie wciągnąć przynęty razem z haczykiem. Poczuje, że coś jest nie tak i po prostu wypluje waszą przynętę. Czyli przynęta powinna być lekka, aby łatwo wpadła tej rybie do pyska. Oczywiście pewnie mieliście sytuację, kiedy mówicie: Roma, co ty nam tutaj opowiadasz? Wziąłem duży haczyk, wziąłem taki oto 24 boil, rzuciłem i złapałem go tam. Karpia o wadze 15 kg. Oczywiście, tak, się zdarza. Jednego w życiu, czy dwóch w życiu, czy 3, czy 10 karpi oczywiście można złapać, ale prawdopodobieństwo złapania będzie większe, jeśli będzie mniejszy haczyk, jeśli będzie taka lekka przynęta. Rozumiecie, wędkarstwo to zawsze prawdopodobieństwo. Bardzo często ludzie wyciągają błędne wnioski ze swoich wędkarskich wypraw, kiedy przyjechali, zrobili jakiś montaż, przygotowali jakąś przynętę, zarzucili i mieli branie. I myślą, że to jest panaceum. Tak się zdarza, ale to nie jest panaceum. Jeśli oglądacie jakiekolwiek zawody sportowe, to bardzo często powiedzmy pierwsze miejsce 540 kg, drugie miejsce 530 kg, czy nawet 538 kg. Czasami nawet gramy decydują o losie pierwszego miejsca. I kto wygrywa w rezultacie? Ten, który więcej uwagi poświęca takim drobnym szczegółom. Wszystkie te drobne szczegóły są niezwykle ważne. Ktoś ma trochę lepszy haczyk, ktoś inny ma trochę lepszy kij, ktoś osiągnął trochę lepszą prezentację, ktoś ma przynętę, która działa trochę lepiej niż u kogoś innego, ktoś znalazł trochę lepsze miejsce, a ktoś rzuca trochę dalej. W rezultacie to wszystko po trochu daje wynik, a drużyna, powiedzmy, która w ogóle podchodzi tak sobie do tych szczegółów, przyjechała po prostu połowić, zajmuje ostatnie 20 czy 30 miejsc. Mówię o zawodach, ale oczywiście na rybach te wszystkie małe szczegóły są bardzo ważne, więc koniecznie zwracajcie na nie uwagę. Podsumowujemy. Jeśli łowimy dużą rybę, trzeba pamiętać, że nie bierze ona z punktu. To po pierwsze, bierze na zwykłe przypony nawet duża, pękata ryba. Również bierze na zwykłe przypony o zwykłej długości. Powinny być lekkie zaczepy, małe haczyki. I najważniejsze, przy łowieniu zarówno dużych ryb, jak i wszystkich ryb potrzebna jest dobra, wysokiej jakości zanęta. Pamiętajcie, że karp to nie moskal i byle czego. Nie będzie jadł. I przyjaciele, nie zapominajcie wypuszczać ryb. Szczególnie jeśli łowicie dużą rybę. Rozumiecie, ta ryba może mieć więcej lat niż wy w tym momencie. Wyciągnęliście ją, zróbcie sobie z nią zdjęcie, wypuśćcie ją, niech żyje dalej. Nie trzeba jej ciągnąć do domu, żeby pokazać żonie, jaki jesteście świetnym wędkarzem. Wystarczy pokazać zdjęcie. Otrzymacie znacznie więcej satysfakcji, jeśli wypuścicie rybę, niż gdybyście ją zabrali do domu, usmażyli i zjedli.
Przyjaciele, wasza reakcja jest dla nas bardzo ważna. Jeśli ten film był dla was przydatny, ponownie napiszcie o tym w komentarzach, abyśmy o tym wiedzieli i abyśmy po prostu zasadniczo rozumieli, że zmierzamy we właściwym kierunku. A jeśli uważacie, że może być przydatne dla waszych przyjaciół na Facebooku, będziemy wdzięczni, jeśli je udostępnicie, zrepostujecie i odpowiednio wasi przyjaciele również będą mogli je obejrzeć. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia na kanale, do zobaczenia nad wodami.